Siemanko! W tym filmie pokażę Wam mój top 5 motocykli z silnikiem o pojemności 125 cm3. Jest to kolejny film, w którym prezentuję Wam wybrane przeze mnie motocykle. Wcześniej nagrałem top 5 motocykli do 5000 zł i top 5 motocykli do 10 000 zł. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tych filmów, to zachęcam do obejrzenia. Linki do filmów macie w kartach u góry oraz w opisie filmu na dole. A teraz przejdźmy już do konkretów. Motocykle o pojemności 125 cm3 są bardzo często niedoceniane przez wiele osób i uważane są za, jakby to powiedzieć, gorsze motocykle, nie motocykle, nie wiem jak to określić. Niemniej jednak opinie na temat tych maszyn, zwłaszcza te negatywne, są nierzadko wydawane na podstawie, a raczej bezpodstawnie, bo mnogość negatywnych opinii, że to słabe, że to małe, że to nie motor, to opinie osób, które nigdy nie siedziały na takiej maszynie. I tak, gusta i guściki, jednym się podoba, a drugim nie, więc nie roztrząsajmy tematu. Trzeba na pewno zaznaczyć, że motocykle te cieszą się ogromną popularnością na całym świecie i również w naszym kraju coraz częściej daje się zauważyć na ulicach. Naszą listę top 5 otwiera Honda Varadero XL 125V. Jest to propozycja dla tych, którzy oprócz miejskich wojaży chcą również wyskoczyć sobie poza miasto, na jakiś dalszy trip, zapakować motocykl i ruszyć w Polskę. Ze względu na gabaryty jest to też motocykl dla wyższych kierowników. Jeżeli nie chcesz potwora, jakim jest litrowe Varadero, to jego mniejszy brat na pewno Cię zadowoli. Motocykl miał swoją premierę w 2001 roku, a jego produkcja zakończyła się w 2016. W 2007 roku przeszedł lifting, gdzie zmieniono owiewki przednie, reflektor, lampę i dodano elektroniczny wtrysk zamiast gaźników. Motocykl ten z silnika V2 o pojemności 125 cm3 generuje moc 15 koni mechanicznych i 10 Nm i osiąga prędkość maksymalną około 125 km na godzinę. Motocykl na mokro waży około 187 kg, co jak na pojemność 125 nie jest małą wagą. Zbiornik paliwa to 17 litrów, a spalanie waha się między 3 a 4 litry, co oznacza, że na baku możemy zrobić w granicach 400-500 km, a w trasie zapewne i trochę więcej, więc jest to bardzo fajny wynik. Ceny używanych motocykli wahają się w zależności od rocznika, stanu motocykla czy wyposażenia od 6 do nawet 18 000 złotych. I tu należy pamiętać, że napalając się na taką najtańszą igłę możemy się porządnie ukłuć. Komplet opon do tego motocykla to wydatek w granicach 800 zł, a za napęd zapłacimy w granicach 350. Oleje, filtry, świece, 4 litry oleju to jest kwota od 100 zł w górę, filtr oleju od 20 zł w górę, świece od 20 zł w górę za jedną sztukę. Tak więc na okresowym serwisie nie zbankrutujemy, a jak dobrze zadbamy o nasz motocykl, to będzie nam służył przez lata. Drugim motocyklem na liście jest Honda CBR 125R. Szukasz motocykla stricte do miasta, aby sprawnie poruszać się w codziennych korkach. Szukasz motocykla, który pozwoli Ci zapomnieć o nudzie. Będzie przykuwał wzrok przechodniów, wyglądem nie odbiega od litrowego supersporta, a jednocześnie charakter jego został stemperowany na tyle, że nie będzie chciał Cię zabić przy każdej okazji. Poznaj Hondę CBR 125R. Powiedz dziewczynie, żonie czy mamie, że jedziesz po spokojną 125, a następnie podjedź Cebrą, zawał murowany. Motocykl ten jest pięknie narysowany, a tylko wprawne oko motocyklisty dostrzeże subtelne różnice między tą 125 a pełnoprawnym litrem. Honda debiutowała w 2004 roku, a już w 2007 otrzymała wtryski zamiast gaźników. Silnik to chłodzona cieczą, jednocylindrowa, czterosuwowa jednostka o pojemności 125 cm3, charakteryzująca się mocą 13,3 konia mechanicznego i 10,4 Nm momentu obrotowego, a jego Vmax to około 120 km na godzinę. Pojedzie pewnie i więcej, ale to z górki. Posiada skrzynię 6-biegową i waży zaledwie 127 kg, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Pojemność baku paliwa to zaledwie 10,5 litra. Chwilunia, zaledwie 10,5 litra? Facet, co ty gadasz? Spalanie tego motocykla to okolice 2,5 litra na setkę, co oznacza, że na jednym baku możemy zrobić nawet i 400 km. Ceny używanych egzemplarzy, podobnie jak w przypadku Hondy Varadero, w zasadzie jak przy każdym motocyklu, zależą od wieku, stanu i wyposażenia.
I tutaj ceny wahają się od 3 do 13 tysięcy złotych, przy czym podkreślę ponownie, najtańsze egzemplarze należy traktować jak pudełko z kotem Schrödingera. Nie dowiesz się, czy motocykl jest coś wart, dopóki nie pojedziesz i gruntownie tego sam nie sprawdzisz. Ceny zestawów napędowych zaczynają się już od 150 zł, co jest wyjątkowo dobrą ceną, a opony to koszt od 250 zł za sztukę. A jeżeli chcesz oglądać więcej takich filmów o motocyklach i nie tylko, to subskrybuj kanał, włącz wszystkie powiadomienia, udostępnij ten film znajomym oraz daj łapkę w górę, aby wspomóc algorytm YouTube'a. Trzeci na liście jest Hyosung GT 125R. Kolejny miejski pomykacz, tym razem mniej znanej marki, jednak z informacji, jakie można wyczytać w Wikipedii. Founded in 1978 as a division of the Hyosung Group of Industries, Hyosung began producing Japanese Suzuki motorcycle designs under license for the South Korean market in Changwon, South Korea in 1979. A więc jakiś tam rodowód ma. GT 125R ma bardzo odważne kształty. Sportowy, zadziorny wygląd, tak, to jest to, czego szuka spora część początkujących, jak i już doświadczonych motocyklistów, dostępny w wersjach z i bez owiewek. Motocykl ten, zwany także Comet GT 125 z silnikiem 124 cm3, chłodzony olejem i legitymujący się mocą około 14,2 konia mechanicznego oraz 9,7 Nm, potrafi rozpędzić się do prędkości około 120 km na godzinę. Waga tego motocykla to aż 180 kg na mokro, więc nie jest to lekka maszyna. Posiada on zbiornik o pojemności aż 17 litrów, ale spalanie też do małych nie należy, bo wychodzi między 3,5 a 4 litry. Ceny za Hyosunga GT 125 oscylują w granicach od 5 nawet do 11 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o koszt opon czy łańcucha, to można śmiało porównać do wcześniej wspomnianej Hondy CBR. Comet GT 125 jest ciekawą alternatywą dla chcących zasmakować nieco orientalnej marki, a może napiszecie w komentarzach, czy mieliście styczność z takim motocyklem lub jaki najbardziej egzotyczny motocykl mieliście w swoim posiadaniu. Czwarty na liście jest KTM SX 125. Tak, mili Państwo, ni to do miasta, ni to na trasę, ale za to Amazonię wzdłuż i wszerz objedziecie. O ile wystarczy Wam krótki okres między serwisami liczony nie w kilometrach, a w motogodzinach. SX 125 może nie jest motocyklem najbardziej uniwersalnym, najwygodniejszym, ani też najbardziej terenowym, ale kto choć raz zasmakował rozkoszy cross, kto choć raz taplał się w błocie jak świnka, ten wie, do czego służy ta maszyna. Nie wspominając o tym, że w granicach Gdańska są co najmniej 2 tory motocross, o których ja wiem. Nie jest to daily moto dla każdego, ale są tacy, co raz zasmakowali tego typu rozrywki i stała się ona ich pasją. KTM SX 125 to motocykl z silnikiem jednocylindrowym dwusuwowym, chłodzony wodą i teraz uwaga, moc maksymalna, jaką generuje te 124,8 cm3 to 40 koni mechanicznych. BUM! Przy masie 90 kg te 40 koni sprawia, że ta zabawka nie jest już zabawką, a naprawdę dziką maszyną. Niestety takie parametry mają też swoje minusy. Tak, to o czym wcześniej mówiłem. Tutaj nie serwisujemy go co rok czy ileś tam tysięcy kilometrów, a co kilkadziesiąt motogodzin. Znaczy to ni mniej, ni więcej jak to, że jeździsz sobie te 10 dni po 2 godziny, już trzeba robić serwis. Zanim kupisz taką maszynę i wejdziesz w tą zabawę cross, zanim w ogóle kupisz jakiegoś crossa, zapoznaj się z serwisówką motocykla, gdyż wbrew pozorom są to zabawki drogie w utrzymaniu i łatwe do zajechania, jak się nieprawidłowo serwisuje. Nowe modele to wydatek około 35 tysięcy złotych, ale używki są dostępne na portalach ogłoszeniowych już od 7 tysięcy w górę. Jeżeli chodzi o części, no to tutaj lecimy grubo. Tłok do SX 125 to około 300-400 zł. Korbowód to 300-600 zł. Olej w granicach 40 zł za 1 litr, świeca od 40 do 80 zł. Są to ceny, które znalazłem w internecie. Może Wy macie jakieś inne, dajcie znać. I teraz co ciekawe, serwisówka KTM SX 125 z roku 2021. Olej przekładniowy wymieniamy co 10 motogodzin. Wymiana tłoka co 10 motogodzin. Wymiana korbowodu co 40 motogodzin. Świece co 10 motogodzin. Serwis widelca i amortyzatorów co 40 motogodzin.
Czyli w weekend pojeździmy 2 razy po te 5 godzinek i jesteśmy lżejsi o kilka stów. A jak w miesiącu zrobimy 40 motogodzin, to mamy serwis widelców, korbowodu, tłoku, oleju, świec i jeszcze wielu innych rzeczy. Ale jeżeli ktoś zna ten sport i to lubi, to wie, za co płaci. Także jest tego trochę i dla niewtajemniczonego nabywcy może się okazać, że pojeździ trochę, a potem sprzeda za bezcen, bo czynności serwisowe już wydrążyły mu dziurę w kieszeni. Ja swoje małe enduro cross uprawiałem na Simpsonku S51. Te czasy. Dajcie znać w komentarzu, czy też mieliście jakieś przygody w terenie. Ostatni na liście to Junak M12 i M12 Vintage. Junak to propozycja dla wszystkich, którzy chcą kupić motocykl, ale nie używany, a nowy. Ale nie chcą wydawać miliona monet. I tutaj z propozycją wychodzi właśnie marka Junak, która oferuje swoje modele w naprawdę rozsądnych pieniądzach. Uwaga, ten odcinek nie jest sponsorowany. Junak M12 i M12 Vintage to są motocykle 125 cm3 i kosztują od 9999 zł. Czyli nówkę funkę nieśmiganą mamy w cenie już kilku, jak nie kilkunastoletniego motocykla bardziej renomowanej firmy. Motocykl ten to taki miejski chopper, cruiser, na którym to też chętnie wybędziemy za miasto. Wyposażony jest w silnik jednocylindrowy czterosuwowy z wtryskiem paliwa, który generuje moc 10 koni mechanicznych i rozpędza się maksymalnie do zabójczych 100 km na godzinę. Silnik jest chłodzony powietrzem i posiada 5-stopniową skrzynię biegów. Ktoś mógłby powiedzieć, że brak szóstki? Tam, przynajmniej się nie namachamy w mieście. Masa własna motocykla to zaledwie 142 kg, a zbiornik paliwa to aż 13,5 litra. Więc jak podaje producent, wystarczy to na przejechanie niemalże 600 km. Z racji tego, że kupujemy nowiuteńki motocykl z salonu, nie musimy się tu martwić o żadne części zamienne, kupujemy motocykl z gwarancją i jak coś będzie nie tak, to po prostu jedziemy do serwisu. Motocykl występuje też, jak wspomniałem, w odmianie Vintage, jest naprawdę ładnie narysowany. Można by powiedzieć, że jak za 10 kafli, to aż grzech nie kupić. Na jazdę w pojedynkę, na dojazdy do pracy i na wypady wokół komina w zupełności wystarczy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój top 5 motocykli o pojemności 125 cm3. Dziękuję bardzo za oglądanie i skoro dotrwaliście już do tego momentu, to pamiętajcie, dajcie subę, łapkę, lajka. Do zobaczenia na drodze. Na razie, cześć!